No, siemandero mordeczki, moje kochane, z tej strony Borsuk, a to jest kolejny film z 7 Days i tak dalej, na Alfie 21. Słuchajcie, długo już nie było filmów z budowania baz, więc mam wakacje, stwierdziłem, że zabiorę się do takiego właśnie filmu. I słuchajcie, dzisiaj prezentuję wam moją nową propozycję na hordy. Baza nazywa się Twierdza Kapiszona, tak sobie ją nazwałem. U góry macie twierdzę, tutaj macie, no, podobnie jak zawsze, ale nie do końca. I teraz wam pokażę, dlaczego nie do końca. Dlatego, że ta baza jest tak przystosowana i można ją jeszcze dodatkowo dostosować, że teoretycznie jak możesz, to nawet nie musisz używać za bardzo amunicji. Zaraz wam pokażę, o co chodzi. Baza jest na podejście. Baza jest, słuchajcie, 5 bloków na 5 bloków tutaj. Ok, jakbyście sobie wzięli, poczekaj, bo muszę teraz wziąć bloki, żeby wam pokazać. Raz, dwa, 3, 4, 5 bloków na 5 bloków, tak? Nie będę jej budować od początku i wam tłumaczyć, powiem wam tylko tyle. Pierwsze 4 bloki... Poczekaj. Pierwsze 4 bloki są wypełnione na maksa. Kolejne bloki już są, załóżmy, nie wiem, podwójna ściana albo pojedyncza, tak? I teraz tak, o co chodzi z tymi numerkami? No bo powiecie, ok, Borsuk, chwila, o co chodzi z tymi numerkami? Więc słuchajcie, jak wiecie, już w takich bazach zombie wchodzą sobie tutaj, spadają, no ale później wbija im ten rage mode i zaczynają się wkurzać i nawalać w bloki, czy to w bloki tutaj, co nie jest większym problemem tak naprawdę, albo w bloki tutaj, co jest trochę gorszym problemem, no bo wiadomo, jak pójdzie to, no to nie mamy ścieżki. No i teraz, żeby się tego łatwo pozbyć, no tutaj różne rzeczy, tak? Pietras tam wymyślił jakieś tam bloki, które tam dookoła bazy i tak dalej, tam inni youtuberzy też widziałem, że bloki. Ale słuchajcie, ja natrafiłem na sytuację taką, że jak jest 11 bloków dzielących zombie od upadku, bądź więcej, czyli w tym momencie zrobiłem tutaj, można powiedzieć, 12 bloków. 12 bloków stąd, widzicie? 12 bloków, tak dla pewności. To co się dzieje, zombie wówczas... O, one mi tutaj coś rozwaliły. Bo robiłem już hordę i to w ogóle było inaczej, bo ja zacząłem tą bazę budować, ja wam pokażę. Wybaczcie, ja sobie to zburzę. Tak można robić w ten sposób, jak z takim całym pałąkiem, jakbyście chcieli na przykład w 2 osoby taką hordę zrobić, w 3 osoby. Ja sobie robię tak, dlatego że mi się tak bardziej po prostu wizualnie nawet podoba. Druga sprawa jest przyjemniej, nie? Czyli zostajecie z czymś takim, ok? Więc tak, 11 bloków minimum do góry, czyli mówię, 12 to jest tak dla bezpieczeństwa. Tu macie drabinę i tu macie 9×9 platformę. Nie wiem, czy trzeba tą platformę. Zrobiłem, żeby było estetycznie i piękniej, ale wydaje mi się, że ta platforma coś może oznaczać, że jak one spadają na zwykłą ziemię, to może jest inaczej. Nie jestem pewien. Poprawcie mnie, jeżeli źle gadam. I teraz tak, ja już robiłem hordę wcześniej, ale oczywiście spierniczyłem i słuchajcie, nie nagrały się dźwięki z gry, więc robimy sobie dzisiaj horda trzecia, normalnie co 7 dni. Horda trzecia tutaj na tym świecie, dzień 21. W tej chwili jest ustawiony świat na maksa, w sensie, że trudność gry jest maksymalna, tam jest chyba szalona trudność i zombie też biegają w nocy na hordzie jak szalone i dodatkowo jest 64 zombie. Tyle pewnie mieć nie będziemy, ale nigdy nie wiadomo. I teraz tak, tu macie taką kładkę specjalną, dodatkową ustawioną, po to taką barierkę, żeby one dodatkowo, jak skoczą i wejdą tutaj na ten blok, na tą linę, jak ja to nazywam, to dodatkowo tracą niektóre z nich równowagę i po prostu spadają w dół i muszą wejść od nowa. Więc to jest dodatkowo tak, żeby tutaj zrobić, nie? Tutaj zobaczcie lina, tak? Zaraz wam pokażę, jak to w ogóle, co to jest za blok. A widzisz, tu trochę zniszczyły. To było zniszczone. Ale ja się bawiłem, wiecie, bo ja próbowałem zombie pluwociny, czy działają. Działa to, ok. Natomiast, no trzeba uważać, tak, bo jeżeli tego bloku tutaj byśmy stracili, no to trochę słabo, nie? W tym momencie działa jakby reszta, no one w tym momencie zaczną nawalać w to, nie? W ten nasz budynek, no ale jego tak łatwo nie rozwalą, więc powinno być ok. Zaraz zobaczymy, jakie tutaj będą zniszczenia, wszystko sobie ponaprawiamy i tak dalej, więc tak, teraz pokażę wam, jak wyglądają te bloki. Poczekaj, co to kurde?
A widzisz, nie naprawione zostało od wczoraj. Mówię, wczoraj nagrałem, ale źle wyszło. Nie było dźwięku. Kurde, jeszcze? Dziwne. Okej. Teraz chyba jesteśmy bezpieczni. Więc tak, słuchajcie, ja sobie to odłożę tutaj. I teraz tak. Ten blok, pokażę wam, co to jest za blok. Klikacie sobie klawiszem R, kopię kształt. To sobie zapiszcie najlepiej, jeżeli będziecie chcieli korzystać z tej bazy. To jest bruk, kolumna 0,025 metra, środek. Bardzo ważna informacja. To musi być dokładnie ten blok. I z tego bloku jest zrobiony Italina, ok? Jak również tutaj te barierki, że tak powiem. Te barierki można ustawić jeszcze inaczej. Zamiast tak, to można je pionowo ustawić i to wychodzi jedna długa barierka i też powinno być ok. Natomiast ja sobie to ustawiłem w ten sposób na potrzeby tej bazy. Bardzo fajnie, dlatego że zombie, pluwociny nie przechodzą. Można bardzo fajnie nawalać sobie włócznią, czy tam innym właśnie jakimś czymś, plus łukiem, plus wiadomo, no jak będzie gorąco, to mamy karabin, wiesz, także będziemy musieli sobie jakoś tutaj poradzić, bo nie wiem jak będzie. Aha, dodatkowo, co można zrobić w przyszłości, to pokażę wam, tylko trzeba byłoby zrobić, tylko nie wiem jakby to zadziałało, ok? Nie jestem pewien jak zombie na to zareagują, bo może być tak, że one będą, o fajnie, jakaś coś tam, nie? Bo myślałem o tym, albo można jeszcze jakoś to inaczej zrobić, że na przykład... No nie, ja myślałem o czymś takim, że o, tutaj, nie? Na przykład i sledge, nie? Sledge turret tutaj ustawiony, który ich po prostu spycha. Ale nie jestem pewien, na ile to zadziała, to trzeba będzie przetestować. W sumie to podczas hordy zrobimy sobie tak, że przetestujemy tego sledge'aka, zobaczymy, czy ten sledge'ak się nada. Na razie tego nie będę robić, ale podczas hordy zapauzujemy zombie i wyjdziemy sobie tutaj i po prostu dodatkowo dobudujemy takiego sledge'aka. To ja wobec tego potrzebuję CM menu i taki nie sledge, tylko to jest ten młot. Poczekaj, młot. To jest właśnie to, nie? Robotyczny młot. Bo to mi się wydaje, że może dodatkowo nam pomóc, żeby się pozbyć zombie tutaj stąd, z tej ścieżki, jakby się ich krępiło za dużo. No tutaj macie zwykłą ścieżkę, tak jak zawsze, bez jakichś tam wielkich udziwnień albo czegoś takiego. Także, no, tutaj mamy jeszcze zaznaczone, tak sobie zaznaczyłem, że zombie tutaj spadają, tak? I tak dalej, i tak dalej. Chodźcie, pokażę wam szybko, jak wygląda na górze i bierzemy się do hordy. Już wam pokażę, jak to wygląda. Więc tak, wchodzicie sobie, tak, tutaj jest bardzo dużo wszystkiego. Przede wszystkim macie tutaj takie pomieszczenie gospodarcze, gdzie można sobie, nie wiem, coś tam trzymać. Ja bym tutaj proponował zrobić ewentualne jakieś elektryczne sytuacje, jakiś agregat i tak dalej. I okablowanie. Dobra, tutaj macie tak. Tutaj mamy pochodenki. Idziemy na pierwsze piętro. Na pierwszym piętrze, słuchajcie, mamy trochę skrzynek, jakieś tam warsztaty, betoniarki do gotowania, stacja chemiczna, stąd śmiało można rzucać, pokażę wam. Zobacz. No trochę z daleko rzuciłem, ale stąd można centralnie, a tak by poszło? Można. Można rzucać normalnie tymi, nie? Mołotowami, więc to jest bardzo fajne. No i tyle, to crafting taki room, nie? No a tutaj zrobiłem sobie taką jakby ala sypialenkę, żeby pokazać wam, jak można to zrobić. Tutaj macie, to jest zrobione z tego bulletproof glass, także jest przyjemnie. Można sobie spać, nie wiem, Netflixa obejrzeć, jak ktoś ma telewizor, albo bursuka, o tutaj Luśka. Jakieś tam łóżko, komputer, książki, wiecie jak jest, nie? No ewentualne wyjście na dach, gdyby było tam coś się działo, coś trzeba byłoby naprawić, coś trzeba byłoby zrobić. Widok jest dosyć fajny z takiej bazy, no bo jednak mimo wszystko jest to na dosyć dużym podwyższeniu. Niekoniecznie bym może w normalnej serii robił sobie bulletproof glass, ale jakieś tam okna można sobie założyć i jest fajnie, jest przyjemnie. Także tak to mniej więcej wygląda. Dobra, słuchajcie, idziemy na tą hordę, zobaczymy jak to będzie wyglądało. Także baza, wiecie już jak jest zbudowana. Czasami trzeba tą kładkę też zdjąć w dół, po to, żeby naprawić tutaj ten dolny blok, bo oni czasami w niego napierdzielają, nie? Pierwsze kilka bloków stąd też możemy naprawiać, no i tutaj resztę stąd, nie? No i słuchajcie, tak to wygląda. Druga sprawa, myślałem, żeby tą kładkę też ustawić po prostu, pokażę wam. Kopiuj obrót. Nie wiem, czy tak się da. Poczekaj. Zaawansowane.
Tak, dałoby radę zrobić podwójną, nie? Dałoby radę zrobić normalnie podwójną, tylko że one, ja zauważyłem, nie zawsze, ale czasem potrafią się ją zgliczować, nie? Jak jest na przykład tutaj, załóżmy, no, zaraz wam powiem, jak jest tutaj na przykład, załóżmy, nie wiem, gdzieś z 3-4 zombie, 5, to czasami potrafi być tak, że one przejdą do nas, nie? Więc ja dlatego sobie pozwoliłem tutaj postawić właśnie dodatkową to, bo to jest łatwo, wtedy już tak nie jest im łatwo, a możecie dodatkowo je rozwalać. Dobra, słuchajcie, ja myślę, że to jest tyle na ten wstępik taki. Ja sobie, słuchajcie, przerzucę do hordy i sprawdźmy, jak ta horda. No dobra, kochani, widzimy się już na hordzie, za 3 minuty jest horda. Zobaczmy, jak to pójdzie. Trzeba na pewno pamiętać, żeby... wiesz co, jednak sobie to tutaj dam, dlatego, że będziemy z łuku korzystali często, a często też trzeba naprawiać. Biegną pierdzielce. I teraz patrzcie, jak to wygląda mniej więcej. No ta nie straciła akurat. Ja mam też jeszcze ciulową włócznię, nie? Ja mam dosyć ciulową włócznię. No tutaj rozwaliły minimalnie. One, jeżeli nie ma zombie tych, co plują, to jest dużo łatwiej. No oczywiście jakby tutaj nam wybuchł policjant albo coś, no to mamy automatycznie po bazie, nie? Dobra, ten już dostał. Mamy Arlenę. Ten już dostał w kapiszona. I tak to mniej więcej działa, no jakbyśmy mieli żelazną włócznię, to też byłoby lepiej, bo nie męczymy się tak szybko od używania włóczni. Im lepsza jest włócznia chyba, z tego co widzę. No w tym momencie używamy tej zwykłej włóczni i tak dalej, no wiadomo, nie? Także jak widzicie, no da radę. Pamiętajcie też, że na tym akurat, nie wiem czy będziecie grali na najtrudniejszym, nie? Bo na najtrudniejszym zombie mają duże uderzenia, więcej jakby zadają blokom obrażeń. Co nie? I ktoś mnie pytał tam ostatnio pod jakimś odcinkiem, o jaka to jest różnica, trudność zombie, o co chodzi z tymi trudnościami. To chodzi właśnie o to, że zombie też mają trochę więcej krzepy i jak pierdzielną w blok, to się takie rzeczy dzieją, nie? Także tu śmiało ta baza bez problemu jest w stanie wytrzymać, ok? Bo to sobie tylko naprawiacie. W kolanko dostała Arlinka. I w dzban. I znowu w dzban. I znowu w dzban. I pięknie. O, jaka ty skoczna dziewczyna jesteś. Okej, zastopujemy zombie na chwilę i zobaczymy, co by było, gdyby... Ja cię przepraszam, kolego, ale musisz przejść. Dobrze, i teraz tak, załóżmy, że ten sledge'ak będzie gdzieś tutaj. Ja się tylko boję, że one stąd będą wskakiwać tutaj. Ja się tylko tego boję, ale gdyby zrobić na przykład tak... Zaraz zobaczymy, jaka będzie najlepsza opcja, nie? Że po prostu jak wstawię tutaj od razu sledge'aka... Tylko, że tu jak wstawię sledge'aka... Nie wiem, czy to będzie aż takie super, no ale dobra, zobaczmy. No dobra, biegną. O, te już spadły ze strachu. Ale gdybyście już mieli możliwość, żeby zamontować takiego sledge'ego, to patrzcie, co się zaraz zobaczymy, co się wydarzy. No i właśnie tego się obawiałem. Widzicie? One idą wtedy tam. Więc sledge'ak w tym momencie, tak jak jest tutaj, nie jest zbyt super. Znaczy nie jest najgorszy, ok, ale widzicie, już tutaj zrobiły dosyć duży zamęt, że tak powiem. Ale stop, Ferajna. Jeszcze wpadłem na jeszcze lepszy pomysł w ogóle. Poczekaj, zabierz mi tego sledge'aka.
To mi rozwal, przepraszam, będę musiał... A, dobra, mam tutaj do tego specjalne bajery. Słuchajcie, wymyśliłem coś wspaniałego. Przecież po jakiego grzyba ja muszę to robić, skoro ja mogę sledge'aka dać... A co ty tutaj robisz, kolego? Skoro ja sledge'aka mogę dać tutaj. Zobacz. Na przykład w połowie drogi... Co nie? Damy sobie Sledge'ego. To jest dodatkowy po prostu jakiś tam blok. Ja nie wiem, na ile to jest dobre. To może być w ogóle niedobre. Okej. Może być głupie wręcz. Ale to może być nie głupie, nie? A skoro jest 11 bloków, to one tego bloku też nie będą chciały rozwalać. O, koleżanka się dostała. Dzień dobry. Bo wtedy mamy jakby... Jak widzicie... Troszkę przyjemniej jest. Możemy się tylko wtedy skupić na przykład i strzelać do nich z łuku. Teoretycznie. Także nawet jakbyście chcieli ze sledge'akiem, to z tego się robi, jakbyście 2 sledge'aki mieli. 2, nie 1 na 2. Jeden po jednej stronie, drugi po drugiej, żeby praktycznie w ogóle zombie nie przechodziły. To jest taka semi-AFK baza w ogóle. Taka, no, niby ser, ale nie ser, nie? Nie wiem jak to powiedzieć, kurde, parmezan. Ciężko jest mi powiedzieć, nie? Taki jakby gorgonzola? Nie wiem. Kto tutaj taki serowy jest z naszej ekipy YouTube'owej? Kto tutaj lubi ser? Ja na przykład lubię, nie? Ja lubię. Od razu mówię, nie? Ja jeśli chodzi o ser, naprawdę lubię, nie? No i zobacz. Ja sobie to teraz z łuczkiem, nie? Też dostał. Oni za każdym razem biorą damage, nie? Wiesz co chodzi? O, przeszedł kolega, Tom Clark. Tak, problem jest z tym taki... Patrz, i w ogóle nie uderzają. No koniec świata, nie mogę strzelać w zombie. Sleczek wszystkie rozwala zombie. O, dostała. No i tak, no popsułem swoją własną bazę, także ta baza stała się jeszcze lepszą opcją. Wyjdźmy na chwilę z ciała, zobaczmy co tu się dzieje. Zostało nam 1 zombie. Biegnie. Czy się jej uda ominąć sledge'aka? Hyps. O, coś jej się kurde nie udało. No, czy polecisz ładnie? I na beton. No i to już jest koniec, nie? Także Sledge'ak też im zadaje jakieś te... Wiecie, nie jest to baza, gdzie będziecie jakby zbierali maksymalną ilość punktów, nie? Jest to bardziej baza, żeby sobie na spokojnie móc... Czyli to jest opcja w ogóle fenomenalna. Ale teoretycznie to jest dobra opcja na każdą bazę, która ma jakąkolwiek ścieżkę, wystawić 1, 2 takie Sledge'aki i to jest po prostu przewspaniałe. Także słuchajcie, wydaje mi się, że żeśmy przeżyli tą hordę na luzie w rozpiętej bluzie. Zobaczmy teraz, co by było, gdyby na przykład... Poczekaj, wbijemy troszeczkę sobie expa mocniejszego. Zobaczymy, co by było, gdyby, bo ktoś mnie pytał, a gdyby było trochę później endgame bardziej, nie? Zróbmy sobie tak, słuchajcie. XP. Poczekaj, to chyba było... Give self... XP... Wbiliśmy na wyższy poziom, kochani. Zaraz zobaczymy, jaki mamy poziom gracza. 15, ok, jeszcze raz. Give self XP. Chyba wjechałem za mocno w tym momencie. Okej, no dobra, no to jak ja już mogę tak, no to ja sobie, słuchajcie, jak już na 300 poziom, to robimy sobie, renderujemy sobie inną hordę. Set time, załóżmy, nie wiem, może być, że ta baza tego nie przeżyje, nie? 20:00. Co będzie dosyć hardkorowe. Ja sobie celowo tak zrobiłem, bo chciałem sobie dodać punkty. Jak już tak ma być. Strzelec wyborowy. Mistrz włóczni. Okej, i wezmę sobie trochę inną włócznię, jeżeli pozwolicie. Mistrz karabinu maszynowego w razie W. Tolerancja na ból.
No akurat właśnie się głodny zrobiłem. Seria w biegu. W razie czego daj mi lepszą włócznię. Stalowa, żelazna. W razie czego, ok? Nie mówię, że tego użyję, ale w razie czego, żebym miał lepszą włócznię. Zobaczymy, jak tą lepszą włócznią. Ok, kochani, więc zobaczmy. No tak, tą włócznią jesteśmy w stanie dużo lepiej. Od razu nam się troszkę inaczej zrobiło. Ja nie wiem, czy to wytrzyma, bo w tym momencie, wiecie, będziemy mieli trochę inne zombie. Może być tak, że one się tutaj przedrą w ogóle i to nie przejdzie, bo pamiętajcie, że baza jest do kamienia. Ja ją celowo zostawię tak, jak jest. Ona ma być do kamienia, nie? Zobaczymy, czy to wszystko zda relację i przede wszystkim, czy Sledge'ak sobie poradzi. Dobra, przewińmy hordę. No, horda dzień 7000 i człowieku Max Game Stage na najsilniejszej możliwej z możliwych trudności gry. Baza z kamienia. Słuchajcie, zobaczymy, czy jesteśmy w stanie to przeżyć. Ja sobie troszkę pomogę mołotowami oczywiście, ponieważ uważam, że to może mieć dobre skutki. Bo na pewno będą policjanci i powiem, że... zobaczcie jakie zombie. Mamy zombie demo. Nie jest dobrze. Stop. Ja sobie do naprawy muszę wziąć coś lepszego. To mi daj. Bo ja nie jestem w stanie młoteczkiem dnia 300 ogarniać. Okej. Jest ryzyko, że Sledgy jest ryzyko, że Sledge'ak rozwali nam uruchomi nam tego zbója. Ale patrzcie, jak kapiszony zdejmujecie. Wszystkie dostają prosto w zęby, zobacz. Dobra, spoko. Robimy jeszcze jeden mały teścik, ponieważ mamy jednego... Tak, dużo zombie jest. Jeszcze jednego Sledge'aka bierzemy i wybudujemy jeszcze jedną podstawkę, czyli ta ma tutaj, a my wybudujemy teraz po drugiej stronie. Raz, 2, 3... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1 na 2 na 3 na i młot będzie... No i okej. Bardzo fajnie. Zobaczmy, czy jesteśmy w stanie ogarnąć te rzeczy. Okej. Zobaczmy, czy dwa młoty będą lepsze. Ale stop! Ten młot jest źle postawiony. Bardzo przepraszam. To jest tylko, słuchajcie, robione w formie testu, tak? Ja to robię tylko i wyłącznie po to, żeby wytestować, co by trzeba, żeby ta baza wytrzymała taką hordę. Okej? O nic więcej to nie robimy, bo nikt z nas, powiedzmy sobie szczerze, w normalnych warunkach raczej nie będzie grał aż do dnia 7000, ok? Ale to jest tylko, żeby tutaj ewentualnie uzmysłowić i pokazać sytuację. A, pojedyncze gdzieś tam przebiegną. No, ten się zgliczował. Poszło! Wybuchło.
Tutaj za dużo biegnie, wiecie. Tutaj z włócznią już raczej nie. Włócznia ani łuk tutaj już nie. Tutaj to tylko w 2 osoby i modlić się. Poszło! Baza oficjalnie poszła, słuchajcie, i w tym momencie już zombie mają problem, nie? W tym momencie już mamy problem, dlatego że jak wyjdę z ciała, pokażę wam, co te pierdzielce będą robiły. One już w tym momencie rozwalają tutaj, więc ja już wyłączam te zombie, ponieważ nie chcę sobie zniszczyć tej bazy na maksa. Będę ją musiał naprawić jeszcze i tak dalej, dlatego że z moich własnych przyczyn potrzebuję tą bazę, ale tak jak widzicie, hordy, jeżeli nie będzie na max stage'u, w pojedynkę, na max wszystkim, no to jest bez problemu przeżywacie taką hordę. No tutaj już, jak już macie wszystkie feralne, wszystkie macie, zobaczcie, świecące, to już jest troszkę słabo. Przesuńmy czas do poranka i pozbądźmy się tych truposzy pierdzielonych. Kill all. I tak to mniej więcej, kochani, wygląda. No, ale tak jak widzieliście, baza wytrwała. Baza wytrwała na tyle, że uważam, że jest to jak najbardziej spoko baza, wiecie, przynajmniej tam do jakiegoś tam momentu, nie? No zobacz, tutaj grubo rozwaliły, nie? Tutaj, zresztą jeden z nich tutaj wybuchł, nie? To jest jedna w ogóle opcja, że on tutaj, ten gościu wybuchł. Demolishery niestety, no ale słuchajcie, moment, chwila, jedna mała rzecz. Jak już byłaby ta baza w takim, wiecie, levelu tam 300 i w ogóle, to my byśmy już dawno mieli beton. Mało z tego, my byśmy już dawno mieli, no, jak się nazywa? Stal. Patrz, tutaj nawet rozwaliły. Delikatnie, no tak. Tu już po prostu nadpsuły ten blok. Ale szczerze, uważam, że bardzo dobrze nam poszło, jeśli chodzi o test. No tutaj to było dla zabawy zrobione już, wiecie, pod sam koniec, ale piszcie, co uważacie o tej bazie. Ja uważam, że ona jest na tyle mocna, że jesteśmy w stanie to ogarnąć. Dlaczego robię ten film? Dlatego, że szukam nadal bazy, którą moglibyśmy użyć na mojej serii Horda Każdej Nocy i wydaje mi się, że to byłaby kolejna baza, którą moglibyśmy tam wybudować. Ja ją sobie wybuduję na zasadzie jako drugą bazę, nie? Jak już ta będzie całkowicie gotowa, no to wtedy będziemy mogli, wiecie, przeprowadzkę zrobić. I tą drugą bazę też gdzieś blisko zrobimy swojego handlarza. No i tak właśnie planuję, żebyśmy to zrobili. Także słuchajcie, jeżeli się ten film podobał, jeżeli się komuś przydał, no to słuchajcie, dzięki wielkie za obejrzenie do końca. Zostawcie łapiszona, jeżeli ten film się wam podobał, jeżeli wam się przydał. Nowe osoby oczywiście zapraszam do subskrypcji mojego kanału z dzwoneczkiem, no bo wiecie, różnie bywa, no czasami jak nie wciśniecie dzwoneczka i nie wciśniecie wszystko, to nie zawsze wam te filmy się polecają, a filmy wchodzą regularnie poniedziałki, środy i soboty o godzinie 17 czasu polskiego. I słuchajcie, to tyle, co mam do powiedzenia. Dzięki wielkie. Myślę, że twierdza Kapiszona zdała egzamin. Piszcie w komentarzach, co myślicie. Siemandero. Yo!